Gdy miałem 24 lata, wynająłem mieszkanie. Było tanie i trochę obskurne, ale i tak mi się podobało. Po raz pierwszy mieszkałem sam i byłem tym naprawdę podekscytowany. Budynek miał 6 pięter i całkiem sporo mieszkań. Najdziwniejsze było jednak to, że zawsze panowała tam cisza. Rzadko widywałem sąsiadów, a gdy już kogoś spotkałem, nikt nawet na mnie nie patrzył. Po prostu przechodził obok, jakbym w ogóle nie istniał. Coś w tym miejscu było nie tak. Pewnego dnia poszedłem do supermarketu. Przechodziłem korytarzem, kiedy zauważyłem, że drzwi jednego z mieszkań są lekko uchylone. Z ciekawości zajrzałem do środka. Przy długim stole siedziała duża grupa ludzi, którzy coś jedli. W mieszkaniu było ciemno i cicho, nikt ze sobą nie rozmawiał. Słychać było tylko ciche stukanie sztućców i naczyń. Każde okno było zasłonięte grubymi zasłonami. Całe mieszkanie wyglądało tak, jakby było zanurzone w cieniu. Zanim zdążyłem zrozumieć, na co patrzę, drzwi nagle zatrzasnęły się tuż przed moją twarzą. Podskoczyłem ze strachu. Po chwili uznałem jednak, że może trzasnął nimi przeciąg. Poszedłem do sklepu, kupiłem to, czego potrzebowałem i wróciłem. Kiedy drzwi windy otworzyły się na moim piętrze, zamarłem. Tuż przede mną stał tłum ludzi. Ich twarze były blade. Nie mieli żadnego wyrazu twarzy, ale ich oczy były wściekłe. Stali tam i patrzyli prosto na mnie. Nikt się nie ruszał, nikt nic nie mówił. Cisza była tak ciężka, że ledwo mogłem oddychać. Wtedy jeden z nich pochylił się do mnie i wyszeptał: „Zaproś nas”. Jego głos był tak cichy, że prawie nie brzmiał jak ludzki. Wymusiłem nerwowy uśmiech i spróbowałem przycisnąć się obok nich. Wtedy uderzył mnie okropny smród. Coś obrzydliwego i zgniłego. Prawie zwymiotowałem. Kiedy odwróciłem się za siebie, drzwi windy zamknęły się, a oni zniknęli. To dziwne uczucie nie opuszczało mnie przez całą noc. Kilka dni później wróciłem z pracy i zobaczyłem radiowozy zaparkowane przed budynkiem. Policjanci stali przy drzwiach jednego z mieszkań, tego samego, do którego wcześniej zajrzałem. Jeden z funkcjonariuszy mnie zatrzymał i wyjaśnił, co się stało. Mężczyzna, który tam mieszkał, od tygodni nie płacił czynszu. Zarządca nieraz pukał do drzwi, ale nikt nie odpowiadał. Ze środka zaczął dochodzić okropny zapach. Kiedy wyważyli drzwi, znaleźli w przedpokoju stertę butów. Było ich zdecydowanie za dużo, jak na jedną osobę. W środku wszędzie porozrzucane były ubrania. Koszule, spodnie i płaszcze leżały tak, jakby ich właściciele nagle wyparowali. Na środku pokoju stał ten sam długi stół. Był cały zastawiony jedzeniem, zgniłym jedzeniem. Na talerzach rosła pleśń, ale w mieszkaniu nie było ani jednej osoby. Na ścianie dużymi czerwonymi literami napisano słowa: „Dziękujemy za zaproszenie”. Lokatora nigdy nie odnaleziono. Nie znałem jego imienia ani twarzy, więc nie mogłem pomóc policji. Za każdym razem, gdy przechodzę obok tamtych drzwi, wciąż zastanawiam się nad jednym. Kim byli ci ludzie, których widziałem, jak jedli w ciemności?